Szymon, witam Was w 30 już odcinku LEGO Miasta i jak co 10 odcinków zapraszam na rozbudowę całego miasta. Dla mnie takie odcinki są bardzo potrzebne, bo są pewne rzeczy do zrobienia, które nie nadają się na cały epizod, nie ma gdzie ich wcisnąć. Wy lubicie konkretne, zwłaszcza nowe projekty, a przy takiej makiecie dużo jest też czarnej roboty związanej z terenem choćby. I muszę też przyznać, że mi osobiście bardzo odpowiada takie skakanie po tematach, bo jestem osobą, która bardzo szybko się nudzi i zaraz musi się zająć czymś innym. No ale nieważne, skupmy się na budowaniu. Jak widzicie, zacząłem od chodnika, a konkretnie tego fragmentu tu przy wodzie, który wydaje mi się, że będzie dość problematyczny i chcę go zrobić zupełnie inaczej, zabetonować to. Nie wiem, czy to wyjdzie, trzeba to po prostu sprawdzić. Ważne info, w tym odcinku ogłoszę w końcu nową nazwę miasta i zwycięzcę związanego z tym konkursu, więc oglądajcie do końca, a jak już rzucam tymi youtuberskimi frazesami, to dajcie suba, dawno o tym nie przypominałem i wierzcie lub nie, jak się o tym nie mówi, to procent widzów z subskrypcją naprawdę spada. Nic was to nie kosztuje, szybciej traficie na nowy film, a ja się będę cieszyć z rosnących liczb. Nie wiem, czy to wygląda dobrze. Na pewno połowę tutaj roboty zrobi woda, która tutaj będzie, ale nie będziemy się tą wodą dzisiaj zajmować, bo dalej nie do końca wykminiłem w ogóle, jak to zrobić. No i to jest temat na osobny odcinek i nawet kilka odcinków. Więc do tej wody wrócimy za jakiś czas i wtedy będziemy się starać to wszystko połączyć. Tutaj już też nie buduję dalej, no bo tu będą skały. Dokończymy tylko tutaj te schody, które pewnie nie będą tak elegancko równo szły cały czas jak tutaj. Tutaj akurat tak fajnie się złożyło. No i zabudujemy tutaj chodnik, żeby mieć to już jako tako skończone. Nie wiem, czy będę tutaj dalej budował. Chyba nie, bo chcę też po prostu porobić dzisiaj różne rzeczy, nie tracić za dużo czasu na to i tak poszło więcej niż planowałem. No dobra, teraz przejdziemy do samej ulicy, tak? Wiem, że dopiero co był odcinek z ulicą i tam dużo daliście mi feedbacku, nie wszystko wam się spodobało, więc ja na pewno będę to poprawiał i jako w sumie taki troszkę test tych poprawek możemy zrobić tutaj mały fragment ulicy, zobaczymy ile mi starczy bryczków i zrobimy po prostu wersję taką, jak domyślnie będzie też wyglądać to znaczy spróbujemy. Zmienimy troszkę linię, zmienimy troszkę pasy, myślę, że będzie fajnie i po prostu dobrze się składa, że mamy tutaj 4 takie odcinki i możemy to po prostu testować, potem czekać na wasze opinie i poprawiać ewentualnie. Nie jest to takie proste, jak by się mogło wydawać, bo można to zrobić na bardzo dużo różnych sposobów. Dużo jest tutaj też kwestii gustu. Mi się na przykład ogólnie te takie wąskie pasy podobają, ale jak się przyjrzałem, jak wyglądają pasy w Ameryce, no to inaczej, więc zmienimy to. Ale nie dzisiaj, bo ten odcinek ulicy mega mnie zmęczył i teraz, żeby to wszystko przerabiać, to no dużo rozwalania, więc możemy sobie potestować na tym bez rozwalania czegokolwiek. Tutaj poszedłem za waszymi radami, czyli grubsze pasy, pojedyncza linia i dodatkowe odstępy. Co jest lepsze? Pewnie będzie to kwestia gustu, ale tak jest na pewno bardziej realistycznie, przynajmniej jeżeli chodzi o klimat małego miasteczka w Ameryce. No i dzięki temu zabiegowi możemy sobie to elegancko porównać, co wygląda lepiej i chyba sprawa jest oczywista, że ta wersja jest lepsza i to samo będziemy robić tutaj
tutaj i to wszystko trzeba będzie rozłupać. Ja sobie to zostawię na dużo później, bo no przedawkowałem tą ulicę. Natomiast, żeby to się trzymało, będziemy musieli tutaj postawić jakąś płytkę, jakiegoś milsa, tylko problem jest taki, że brakuje mi jasno-szarych płytek, wszystko poszło tutaj, więc będziemy musieli coś innego wymyśleć. Generalnie nie wiem w ogóle, jak zrobimy tutaj ten kraniec. Myślę, jak to urozmaicić. Na jakiś most tu jest za mało miejsca, więc myślę, że most zrobimy sobie gdzieś indziej jeszcze, tak? Oczywiście w mieście przydałby się jakiś most, bo to dużo daje, dużo urozmaica. No ale tutaj myślę, że po prostu zrobimy zwykły, prosty fragment i on będzie sobie tu wyjeżdżał w przekrój, a co będzie pod ziemią, to zobaczymy później. Pierwsza przymiareczka, mamy coś takiego, to wybudowałem trochę niżej, żeby mógł sobie tutaj dać te jasno-szare plejty, tylko tam, gdzie będą potrzebne, no bo na tym i tak będzie chodnik. Ciemnoszarych mam dużo, więc one mogą być pod spodem. Oczywiście tutaj będzie przekrój, więc to jest tylko tymczasowo. Jakie to są problemy? Po pierwsze, tutaj ta dziwna szczelina, o której już mówiłem w ostatnim odcinku. Co ciekawe, z tej strony jej nie ma, więc cholera wie, gdzie to znowu jest krzywe. No ale to się tutaj też jakoś wszystko wyrówna dzięki elastyczności klocków, chociaż tutaj nie wiem, no dużo jest takich dziwnych nierówności. No ale takie są już po prostu konsekwencje budowania w niestandardowy sposób. Nigdy nie będzie to proste. No i kolejny problem, tutaj dość dużo wystaje to poza stół. Oczywiście mogę to docisnąć. Tutaj robią się jakieś naprężenia. Nie wiem, gdzie tutaj jest krzywo, ale tak jak mówiłem, to się zredukuje, jak wszystko się umocni i z każdej strony coś będzie. Dobra, tak sobie myślę, że ten przekrój w tym miejscu nie będzie taki istotny i też fajnie by było, jakby było chociaż takie jedno miejsce, gdzie tego przekroju w ogóle nie ma, bo to też doda urozmaicenia trochę do miasta, więc możemy zrobić tak, że tutaj ta droga będzie zjeżdżała w dół. Dlatego najpierw dokończymy ulicę. Mam nadzieję, że starczy mi klocków tyle, żeby akurat ten fragment tutaj dokończyć i zobaczymy, jak to wtedy będzie wyglądać i dostosujemy całą płytkę pod to, żeby tutaj ta ulica zjeżdżała w dół. To nam znowu doda głębi całej makiecie, a wiecie, że to jest mega fajne. Dobra, mamy to i fajnie to wygląda, mega mi się to podoba, ale tu jest duży problem z tą nierównością i nie wiem, gdzie ona jest kompletnie. Zobaczcie, tutaj się robi sprężyna, dociskam i to wraca, tutaj to wystaje. No nie wiem, gdzie to się porobiło. Ciężko będzie to znaleźć i ciężko będzie to naprawić. Mogę tutaj coś podociskać, a tutaj jeszcze jest ten problem, że akurat nie jestem w stanie w tym miejscu połączyć tych dróg, więc no lipa. Dobra, nie wiem co właściwie zrobiłem, podociskałem z wszystkich stron i trochę się to poprawiło. Jest ok, więc nie będę już tego ruszał, bo zaraz tutaj coś zepsuję. Podejrzewam, że to po prostu wynika z tego, że gdzieś mam niedociśnięte klocki i jak się to wszystko ze sobą skumuluje, to ta różnica robi się dość istotna. Z innej beczki mam taki pomysł, żeby nasz sklepik dać mniej więcej w ten sposób, bo nie wiem czy pamiętacie, ale tutaj jest piwnica i ta piwnica jest póki co pusta, ale dając to w ten sposób, oczywiście przesuwając to do brzegu i modyfikując odpowiednio, moglibyśmy sobie zrobić tutaj przekrój tej piwnicy, więc jest kolejny pomysł na frontowy projekt. Ale to nie temat na dzisiaj, możecie tylko dać znać, co o tym myślicie. No i po to też są takie właśnie odcinki, one mi pozwalają dużo uporządkować w głowie, jeżeli chodzi o planowanie, ilość klocków, miejsce i generalnie rozkład poszczególnych elementów. Dobra, jest problem, wiem czemu to się wyrównało. Wyrównało się, bo tutaj puścił ten
tile i jak go przymocujemy, to robi się dziura. Albo to. Nie wiem jak to wyrównać. Naprawdę, jest to mega dziwne. Dobra, namierzyłem nierówność i pewnie wy to na nagraniu już dawno zauważyliście i mieliście ze mnie bekę albo załamaliście się, ale uwierzcie mi, że łatwiej jest rzeczy zauważyć na nagraniu niż w rzeczywistości. Ja zawsze się na to nabieram, bo widzę w trakcie montażu ile głupot robiłem, a normalnie w trakcie nagrywania kompletnie tego nie widziałem. Powinno być teraz ok, nie sprawdzałem tego jeszcze, ale skoro tam była taka duża nierówność, no to byłoby dziwne, gdyby nie było tej szczeliny. No i teraz jest elegancko. Okej, jestem z tego zadowolony. Jestem tylko niezadowolony z tego, ile to zajęło czasu, zwłaszcza, że pojawił się kolejny poważny problem. Jak kombinowałem, dociskałem, cudowałem z tą ulicą, żeby to wyrównać, to patrzcie, co się tu zrobiło. Tak, to jest dość duża szpara. I ja nie wiem, czy to da radę tak po prostu sobie tutaj na siłę zaciągnąć. Wygląda na to, że da, ale gdzieś pewnie teraz z kolei w innym miejscu się to odkształciło i to wcale nie jest takie łatwe do namierzenia. Okej, myślę, że to dobry moment, żeby ogłosić wyniki konkursu i przedstawić oficjalną nazwę nowego LEGO miasta. Najpierw tylko powiem krótko, w jaki sposób ją wybrałem. Najpierw wszystkie propozycje zostały przefiltrowane przez moich najbardziej zaufanych ludzi na legownikach. Było się to w 2 rundach i pozwoliło mi wszystko zawężyć do 3 propozycji, z których wybrałem już sam i wybrałem nazwę Los Angeles. Dlaczego taka nazwa? Jest to nawiązanie do Los Studos trochę, pasuje do amerykańskiego klimatu i po prostu jest zabawna, śmieszna. A autorem tego pomysłu jest Adam Bandurski. Gratuluję, wygrywasz 50 zł w karcie podarunkowej na Allegro. Zostaw pod tym filmem swoje namiary na Discorda, wejdź na serwer, odezwij się tam do mnie i przekażę Ci kartę. A my lecimy dalej, dokładam trochę płytek na froncie, nie będę tu nic dzisiaj budować, bardziej chodzi o po prostu przymiarki i sprawdzenie asortymentu klockowego. No i jak zawsze potrzebujemy naszych wysokich milsów, dzisiaj buduję połówkę, niestety utrudniłem sobie sprawę budując ratusz pośrodku 2 płytek i teraz musimy się bawić z tymi połówkami, które zżerają więcej klocków niż całe milsy. No tak. Ja się nigdy nie nauczę. Dobra, na tym poprzestaniemy, bo tutaj potrzebne będą te szare płytki. Wiem, że mógłbym to zrobić mniej więcej tak jak tutaj, ale to też jest taka trochę głupia wyklejanka i kombinowanie, żeby tu nie było nic widać w innym kolorze, gdzie nie do końca też mi to wyszło, bo tutaj jak się troszkę bardziej tą ulicę nagnie, no to tutaj jest już ciemno szary, więc ja po prostu sobie dokupię te płytki i będziemy to robić pewnie razem z ulicami, a na dzisiaj przewidziałem jeszcze rozbudowę naszego lasu. Ale nie będę was już męczył kolejnym timelapsem z budowy tych choinek. Wiecie jak to się robi, to jest na tyle proste, że nie ma co tego pokazywać, chociaż jest tutaj parę takich niuansów i właśnie chcę wam o nich powiedzieć. Część osób pisała, żeby zrobić tutaj te liście używając innych klocków, tych ze studem tutaj, one bardziej zasłaniają ten pień, ale ja tych klocków nienawidzę. Naprawdę, one są jakieś dziwne, w sensie tak słabo się trzymają, to odpada non-stop, a zwłaszcza kiedy mamy taką choinkę, gdzie tego jest dużo, gęsto, łatwo to rozwalić, no to nie jest dobre rozwiązanie moim zdaniem. Ja próbowałem tutaj na innym drzewku coś takiego i to bez przerwy odpada, naprawdę, to się kompletnie nie trzyma.
Więc ja po prostu wolę, żeby to wyglądało ciut gorzej, ale nie denerwowało mnie podczas budowy. No i jak widzicie tutaj dałem je tylko na czubku, bo rozkminiałem różne metody. Chciałem troszkę bardziej przykryć ten pień tutaj na samej górze, gdzie jest to jakby rzadsze. No i właściwie wyszło mi, że lepszym rozwiązaniem jest po prostu dodanie tutaj tych krzaczków, które mam na samym szczycie. Wygląda to dużo lepiej, możecie sobie tutaj porównać te dwie choinki, nie ma tych dziur i to jest spoko. Oczywiście tam, gdzie mamy już dwie gałązki, no to tego nie damy, to możemy to dać tylko tutaj, gdzie są pojedyncze. I to jest moim zdaniem właśnie optymalna metoda budowania tych choinek. Ładnie to wygląda. Mam takich 5, niestety jest to turbo klockożerne. Fajnie się to buduje, lubię to robić. Jest to odmurzająco, przyjemne, relaksujące. Ale no mega dużo klocków na to idzie. Nie wiem, ile jeszcze będę musiał takich drzewek zbudować. Pewnie dużo, bo zależy mi na tym, żeby ten las był gęsty. Dodajemy tutaj jeszcze jednego bryczka. O, widzicie, już odpadają te dziady. Właśnie o to mi chodziło. I uwierzcie mi, że podczas budowy tego odpadło mi to wiele razy. Mega jaram się tym lasem, naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy będzie tych drzew tutaj jeszcze dużo więcej, łącznie z górami tutaj po tej stronie, to będzie coś pięknego. W tym tygodniu szukaliśmy imienia dla tego ziomeczka w tym pięknym samochodzie. Wybrałem propozycję Elvis Pretzl od użytkownika Ogel. Gratuluję, 100 cudowców trafia na Twoje konto. Myślę, że możemy kontynuować zapełnienie naszych ulic i dodamy takiego ziomeczka, to jest Robert Makłowicz, wsadzimy go do koparki. A tutaj na te schody pasuje mi skater, to jest Paweł Jumper. No i przyda się też jakiś rowerzysta, albo właściwie rowerzystka, taka figurka, wyjątkowo nijaka i nudna. Wymyślcie jakieś ciekawe imię. Tak, wiem, nie mam tutaj drogi rowerowej, jakoś droga rowerowa mi nie pasuje do takich amerykańskich, małomiasteczkowych klimatów, bardziej mi się drogi rowerowe kojarzą z Europą. Tyle ode mnie, dzięki, na razie, cześć!